Dobrze wiecie, że były powodzie i no niestety pastwiska znajdujące się tutaj po naszej prawej stronie są w części są podmokłe, no są zalane. Jest mokro, chodzi się, normalnie są kałuże i no, musimy się jakoś ratować w tym momencie. Ona kota goni. Gdzieś tutaj kot. A nie, tam ktoś idzie w lesie, widzisz? My wierzymy z Klaudią, że wszyscy rodzą się dobrzy, tylko nie wszyscy rodzą się mądrzy, albo nie wszyscy chcą rozwijać swoją mądrość. Niektórzy po prostu są naiwni i... Tak, to są takie cwaniary. Co najmniej jakich stara. Ej. sobie stary. Prawdopodobnie zastanawiacie się, co my robimy. Przecież była tutaj siatka. Siatkę zdjęli, zrobili tutaj ogrodzenie, płotek fajnie drewniany. Latem tak samo parcele i ci znowuż kombinują. Już Wam wyjaśniamy, dlaczego to robimy. Dobrze wiecie, że były powodzie i no niestety pastwiska znajdujące się tutaj po naszej prawej stronie są w części są podmokłe, no są zalane. Jest mokro, chodzi się, normalnie są kałuże i no, musimy się jakoś ratować w tym momencie i po prostu kozyjowce. No kozyjowce i po prostu ferajnie musimy wyznaczyć jakieś nowe pastwiska i przeznaczamy właśnie tutaj, co miał być
ogród. Czyli będzie To ogród. będzie. Oczywiście, to jest, wiecie, Tak. tymczasówkę, zrobimy dreny i Tymczasówkę. będziemy jakoś Tylko ratować te pola. W tym następnym momencie roku. musimy jakoś im tutaj dać jeszcze coś do jedzenia, ponieważ jest trawa, ale tam jest tak mokro, że boimy się, żeby na przykład owce nie dostały choroby tak zwanej chyba motylicy, prawda? no. I no to jest niebezpieczne, I a poza my w tym szczególności, że poza my nie tym szczepimy naszych owiec na tego typu chorobę i dlatego musimy jakoś to w sposób taki no przemyślany, no nimi sterować, że tak powiem. To jest jedna sprawa. My kiedyś tego, no nie mieliśmy takiego problemu tutaj z wodą, jak działka nad nami wyżej była takim nieużytkiem. Myśmy próbowali z niej zrobić pastwisko. Historię znacie. Historię znacie, wiecie, że my tam sialiśmy trawę, koniczynę, no złożyło się jak złożyło i już tego nie będziemy roztrząsać, tylko co chciałam napomknąć, że teraz jest ten teren uprawiany w sposób... Wilgoć jeszcze wpływa też na racicę. Nie mogą stać owce ani kozy na mokrym, bo mogą się jakieś zapalenia dostać. Tak, racic. to Marcin jeszcze w nawiązaniu do chorób, a ja jeszcze teraz kontynuując, teraz ta działka jest uprawiana w sposób taki no, normalnie konwencjonalny, jest tam siane chyba jakieś zboże, ale w tym momencie no, jest ziemia goła i no bo już zostały plony zebrane i ta woda, my jesteśmy na trochę tutaj takim no, pochyłym terenie, cała ta woda po prostu spływa do nas i nie ma roślin, już które to wiemy, kiedyś zatrzymywały. tak, i teraz my już wiemy, że w przyszłym roku będziemy musieli przeprowadzić drenaż, zrobić normalnie drenaż, taki mały kawałek, żebyśmy nie mieli powtórki z rozrywki, no tak jak my teraz nas sytuacja została. Pół roku jest susza i pół roku jest powódź. Tak. My rozumiemy, że no wiadomo pogoda i tak dalej, ale też no widzimy na przykład jak goła ziemia chłonie tą wodę, jaka jest jej absorpcja, a jak no po prostu jakby jakaś tam była materia organiczna. No dobrze, no i dlatego właśnie tak, ale też trzeba przyznać, że deszcze były, wiecie, porządne, Tak, porządne, więc też nie do końca oczywiście. byśmy chcieli świństwo zwalać Tak, na tak, orkę, ale bo po prostu no, może wszystko się złożyło do kupy. Ja nie zwalam na orkę, tylko po prostu wymieniam poszczególne czynniki, które które się wpłynęły złożyły. właśnie na nasze pastwiska, że są trochę W podmokłe. poprzednich latach to się dokładnie zaczęło od czasu orki u nas. Nie mieliśmy nigdy do tej pory w ten sposób, ale też od tego czasu były większe deszcze. A, no właśnie, zresztą też pamiętacie, jak my udrażnialiśmy już w tym roku wiosną do stawów, koło paneli. Tego nigdy taki nie było rowek wcześniej. wykopywaliśmy. Tego też nie To było. wszystko zaczęło się od orki. No i dlatego no, będziemy I musieli... orka, żeby właśnie dlaczego my jesteśmy w ten sposób podchodzimy, bo orka jest tak naprawdę degeneracją ziemi. To typowe te systemy uprawy rolnej wielkopowierzchniowej, no wiecie, to tam się nikt nie przejmuje, że w lecie wszystko wysycha, bo ziemia nie ma tej okrywy. I tak samo nikt się nie przejmuje, jak są deszcze, że wszystko spływa, no bo jest to wszystko sztucznie prowadzone. A jak ktoś chce naturalnie, żeby to robiły, nie wiem, mikroorganizmy, zwierzęta i pogoda, no to niestety, no już to troszeczkę inaczej wygląda wszystko. Ale sobie z tym poradzimy, nie jest to żaden jakieś wielkie wyzwanie dla nas, po prostu no, trochę roboty robi, i wiadomo, u siebie to co? jak uważa. Jak uważa. My już o tym mówiliśmy, że no my nie uznajemy takiego typu, wolelibyśmy, żeby wszyscy robili na małą skalę po troszku, natomiast absolutnie zdajemy sobie sprawę, że jest to utopia. Tak. I jakby wiecie, no nie można mieć pretensji, że ludzie Nie. chcą wyżywić potężne ilości siebie i potężne ilości innych ludzi. Tak. My jesteśmy mało wydajni, jeśli o to chodzi. No. Dobrze, Klaudia, to co, może ty pokręcisz, ja przelecę dół. Wiesz co, albo damy kamerę na statyw, widzicie, bo tu są potrzebne dwie osoby, bo Tak, jedna jedna idzie ze rozwija, szpulką. a druga zahacza. Tutaj znajomy Marcina akurat, Marcin mi ucieka, a chciałam wam coś powiedzieć. On ma takie, Słychać cię. słychać, Tak. wilki na takich szpulkach, takie kręcone. Bardzo takie. fajna rzecz, musimy to w końcu sobie Fajna kupić. rzecz, być może kiedyś też coś takiego się zaopatrzymy, no bo widzicie, my w tym momencie musimy tańczyć w dwie osoby, jedna ciągnie, druga nakłada. No bo to się tak rozwala po bokach, ale też zwijanie, to jest bardzo ciężkie bez takiej szpuli. Wiesz co, odwrotnie, w drugą stronę już daj ten palik. Nie, żeby- dobrze, ale tu już jest z drugą stronę. Nie, już tutaj, Tu chcesz? tak, bo Aha, bo... No, tak, no bo kąt, widzisz, już mi tam spadło. No, Marcin czasami, nie. Już nawet, o. I dziewczyny też nie.
Dobra. Lecimy. Dobra, już. Tak na szybko, czym się różni, co my zauważamy, linka od druta? Drut dobrej jakości będzie droższy od linki dobrej jakości, natomiast linka jest bardzo łatwa w zwijaniu i na takie pola tymczasowe, gdzie wiemy, że to kiedyś zniknie i będzie coś innego, łatwo to zwinąć i przestawić w inne miejsce. Natomiast drut już po rozwinięciu znacznie ciężej się zwija, trzeba mieć ten bęben, oczywiście można bez przesady, ale jest cięższy do pracy. Drut jest drogi, drut taki, co powinno się używać, właśnie gruby drut, żeby była ta przewodność bardzo dobra i żeby nie było straty napięcia. Zresztą tak samo jak linka, ale drut jeszcze będzie droższy. I lepiej naszym zdaniem używać drut w takich najbardziej newralgicznych miejscach i stałych miejscach. My tak robimy, że tylko drut kupujemy tam, gdzie wiemy, że już nie będzie żadnych zmian, a linkę dokładamy gdzie mamy tą linkę. Właśnie w tym momencie Klaudia próbuje, no będziemy ochraniać jarzębinę z dwóch stron, no i pastwisko będzie gotowe. A, Klaudia, mało, jeszcze jedna sosna została. Ja tam idę po słupki. Sosna? Tak, no tu sosna przecież. Aha, no. Ale byśmy wpierdzieliłyby ją. Od razu, pierwsze co to by było? Sosna by poleciała. Sosna radosna. Wiecie, jak one czekają, one dobrze wiedzą, że idzie nowe pastwisko. Tak, to są takie cwaniary. Co najmniej jak ich stara. Ej, uważaj sobie, stary. Uważaj, bo sobie grabisz. No, starajna. Oficjalne otwarcie. Zapraszamy. Panciu, bardzo się robi. A wiecie, ile pancia kółek zrobiła? 1 000 000. Chodźcie. Zapraszamy, towarzystwo, zapraszamy. Kurze. Prądu nie ma, co? Nie. To co chyba... Trzeba włączyć, ale wiesz co, to trzeba zabrać. Poczekaj, nie patrz, robisz tak. To robię z tej strony. To robię też, nie, to robię z tej strony. Wszystko robisz inne z tej strony. Osty tak, osty uwielbiają. Nasz ostatni ze 150 metrów, znaczy 50 metrowy, ale z 3 wąż. Mankament jest taki, że jest ciężki i bez dwóch zdań jest zabawa, żeby go przeciągnąć i właśnie i gdzieś przemieścić, ale plus jest taki, że faktycznie się nie zagina i duża ilość wody, te 3/4 cala co mają, naprawdę dużą ilość wody są w stanie przesłać. Fajne węże. Generalnie bardzo polecam szersze węże. Te troszeczkę grubsze. No dobra.
Niestety kołowrotków mamy tylko 2. Albo stety, droga rzecz i wiecie, na takie ciąganie kołowrotka da radę, ale się boję, że się kółka urwą. To znaczy, Nie to jest urwały fajne, się. jak masz płaski Właśnie, teren. jak macie takie wypasione ogrody, wiecie, łączka taka wykoszona i płaska przede wszystkim, mega, To jest super. to może jest to super, ale Znaczy, na nasze gener- warunki... Kochani, generalnie to jest super mimo wszystko i też nam pomaga to, prawda? Ale, no nie, no pewnie. Pewnie, bo 2 są już zwinięte węże w bardzo łatwy sposób. Mhm. I nie ma takiego, wiecie, takiego burdelu, się nie rzuca gdzieś tam w kąt. Można było też taki haczyk zrobić, tylko na czym? I nie chciałbym, żeby na zewnątrz, wiesz, taki na zewnątrz, to są takie Tak, uchwyty. rozumiem. Ale jak jeszcze raz mówię, to są ciężkie węże. Naprawdę to już jest inny poziom ciężkości. Raz, że właśnie to, że to się nie zgina, on jest bardzo gruby, a 2, że po prostu 3/4 cala i 50 metrów. Gdzie to jest? W trawie. Wrosło? No. Mają następne pole. Niech urzeźniają nasz park przyszłościowy. Mamy żabiściek. Naprawdę? Mało się kilka. Coś To już będzie, ono się rozprzestrzeni. super. Bo przecież my, znaczy sadziliśmy, no To tak wrzucaliśmy, pamiętasz? To ty wiesz, ile tu było całkiem sporo roślin wsadzanych. No tak. I różnorakich. No i No właśnie. super, że się udało. No, gdzieś przetrwały. Albo wiesz, albo coś w międzyczasie przyniosło jeszcze, co nie? Bo to też No jest też tak możliwość. może być. Azja kota pogoniła. Naprawdę? Tego białego, co nam tutaj myszki wyjada. O, Karczowniki raczej. Ten kot był dobry akurat. No I wyjątkowo tego kota byśmy niesmaczny. chcieli. Był wyjątkowo niesmaczny. Od razu musisz się wyfikołkowywać. Od razu Biedroneczko. biedroneczka. Biedroneczko. O jest. O tam to wpycha wszystko. No, ta nocku, nie masz gdzie łazić. Chodź, Tancio. O. Tancio, no chodź tutaj. Ta choinka ładnie urosła, niebieska. Tak, widziałam, no, pięknie. I cedr, powiem wam, że taki był mizerny. My mówimy, kurde, nie padło nam dużo drzew, dzięki Bogu. Padł nam tylko, co to było, Klaudia? Jałowiec. Nie, jałowiec, Nie, kurde, nie mieliśmy jałowiec. jałowca. Jodła. Jodła. Jałowiec. Też na jod. Blisko. Blisko. No jodła nam padła, nie wiedzieli, stała w wodzie, zaczęła jakby źle się czuć, myśmy pojechali do tej pani, co kupiliśmy, ona mówiła, słuchajcie, musi być tak i tak i tak, no to wiemy, że nie może wstać w wodzie, albo za późno, żeby ją uratować, No nie zawaliśmy. za późno, Znaczy wiemy, że żadna roślina nie może stać w wodzie takiej, no. a tam wiecie jak to jest w glinie, wykopaliśmy rowek, daliśmy jej normalnie takie kupnej ziemi, porządnej pod iglaki, tylko że zrobiło się bajoro, no i ona stała za długo w nim, zanim myśmy się kapnęli, no to już było za późno i to jest jedyna nasza strata.
Klon myśleliśmy, że będzie miał ciężko, bo był wyświeć, tak nie dawał rady, a w tym roku powiem wam, takie duże liście puścił i w tym roku zaczął odżywać i także to fajne. Ciągle boimy się z lipami, No, ale to ale już myślę, że mówiliśmy. dadzą radę, no to Tak. mówiliśmy. No i cedr, co nie? Cedr też w Tak. pewnym momencie mówimy, kurczę, my durnie, bo wiecie co, przesadzaliśmy, no to lipy człowiek podlewał, bo wiedział, że jak nie ma wody, to nie, ale jakoś te małe wszystkie iglaki to olaliśmy. Stwierdziliśmy, a one se poradzą, przecież one też były z doniczek. No i myśleliśmy, i cedr nie był podlewany, zaczął schnąć, ale później wyszedł. Wyszedł i poszedł, powiem wam, cedr to jest długowieczne drzewo. Orzeszki cedrowe bardzo zdrowe, te dzwony cedrowe, wiecie, Anastazja, te sprawy, dzisiaj tyle urósł. W tym roku, przepraszam, tyle. Aha. I jeszcze nie miał dobrze. Gdyby miał tak idealnie od samego początku, to może i by więcej. Także cedr, no nie wiem, przynajmniej młody rośnie stosunkowo szybko, z 30 cm na pewno na rok. Ona kota goni. Gdzieś tutaj kot. A nie, tam ktoś idzie w lesie, widzisz? Dobra. I widzicie, to są zalety posiadania właśnie takich psów, owczarków środkowoazjatyckich. Spójrzcie na Amber. Amber nie wie, co ma robić. Amber, my tu mówimy do niej speak, żeby mówiła, a ona chce się bawić. Nie, kochanie, konfundujesz ją. Zostaw ją razem, niech ona patrzy na Azję. Widzisz? O, Azja jej pogoniła kota, że to nie jest czas na zabawę. Niepotrzebnie się może wtrącałeś, Rybciu. Tam w oddali idzie jakaś para. Idą obcy ludzie i Azja auto od razu w trybie bojowym. Azja nie odpuści. Wracając teraz do domu, idziemy tutaj i patrzymy, co nam psy zrobiły. Po prostu tutaj rosła pokrzywa i Marcin ostatnio ją skosił, jak widzieliście w odcinku, i po prostu w tym momencie psy zdewastowały to miejsce. Zdewastowały. Najpierw zdewastowały karczowniki, a psy Nie, poszukiwaniu no karczowników. tak, ale spójrzcie właśnie, co one nam zrobiły, jak one się 43 dokopały. cm, a wiecie co nam powiedziano? Że kopie karczownik do 50 cm. Ja już myślałem, że to jest więcej. Poczekaj, Czyli- ja przejdę no. może z tamtej strony pokazać wam. I tam jest Nie. nora. Nie wiem, Tam, czy będziecie widzieć. Nie wiem, ja jeszcze Tu bardziej jest to... nora. No. Niesamowite, 43 cm. Wow. I teraz my wiedzieliśmy, że do 50 cm. My chcemy zabezpieczać tak nasze krzaki do 50 cm. Korzenie. No ale to jest koszmar, co one tutaj zrobiły, Koszmar, żabciu, no. te karczowniki są koszmarem tu. No. No nie można mieć, jak się, widzicie, to jest tak na gospodarstwie, że wszystko fajnie wygląda, trawka rośnie, to was zaleje, to jakiś karczownik, to będziecie mieli myszy, bo na gospodarstwie, szczególnie gdzie są zwierzęta, bo jest karma, to są myszy, czy tam myszki. Myszki, tak. Za myszami, jak nie będziecie gospodarki antymyszowej robić, to przyjdą szczury. Tak. I A będzie mówiliście trzeba nam, żebyśmy wszystko sobie badać. kota sprawili, ale widzieliście, jak Azja reaguje. U nas no, koty nie mają wymordują, szans. Koty Nie- wymordują, my musimy, Tak. mówiliśmy to i to, znaczy my zrobimy sobie próbę z kotem, po prostu zrobimy wybieg taki dla kota małego i będziemy go na rękach i psom pokazywać, żeby one się zapachem jego swoliły. O, Ale patrz, będzie w co takim... Thanos tam robi. Popatrz. Thanos, zlituj się. Nie, to Azja. Azja, co ty robisz? No proszę cię. Azja! Dajcie spokój, że Przecież wam wy się- nam rozwalicie tutaj, woda będzie nam ciekła. No masakra, no już Kito. No byłaś stąd, Kicia. No. Boniu. Popatrzcie, i była ładna sobie łączka. Była sobie piękna łączka i później będzie Klaudia znowuż wiosną musiała to zasypywać wszystko. Ale najgorsze jest to, że teraz musimy to, żebyśmy sobie nóg nie połamali. Klaudia, będzie dużo Koszmar. ziemi spod, wiesz, drzew jak będziemy sadzić. Aha. Bo my wykopujemy swoją ziemię, a dajemy tą kupną trochę Mhm. i żwir, co nie, tak. antykopaczowy. O patrz, nakopałaście i teraz co? Do wody pewnie. O, osłabiasz mnie, Azja.
Kto zgadnie, co to jest? Nasze straszne, myśmy już raz je naprawiali, nasze straszne fotele. Ja wiem, że teraz popatrzycie na nas, ale żule. Szukaliśmy, oho, ktoś nam pomaga. Przepraszam na chwilkę. Dobrze, już jesteśmy po telefonie. Jak widzieliście te nasze strasznie zdarte siedziska i już brudne i wszystko. No kochanie, ja to miałam robić. No wiem, że miałaś to robić, ale teraz ja robię, a zanim ty przysiądziesz, to zrobisz ekranie, bo ty obijasz. Ja ci powyciągam te gwoździki. No, ja już Gdzie, wam bo te pokazuję tutaj- Marcin na twarz, bo tak ustawił kamerę, że go nie widać. No ale po co moją twarz? Moją twarz to wszyscy znamy, niestety za dobrze. znamy. Dobrze. My już raz je naprawialiśmy, to jest nasza robota, te obicie, znaczy te obicie Znaczy wygląda nie, strasznie, no, to ale strasznie. ten materiał to już myśmy zrobili i zobaczycie jak to będzie wyglądało na nowo. Robi się to bardzo łatwo i każdego zachęcamy. Tutaj macie widzicie takie z szywkami, to jest połapane takimi urządzeniem, później pokażemy i jakby tylko trzeba kupić odpowiedni materiał, bo nie każdy się nadaje, to muszą być te materiały dupo mało ścieralne. A czy ja wiem, czy to jest dupomałościerane? To jest chyba lenko. Znaczy... Nie, to nie był lenka, nie, to było tapicerskie. Aha, dobrze. Na 100% to był tapicerski. My tak wybraliśmy sobie, które właśnie ala wygląda naturalnie, ale ja nie sądzę, żeby to był naturalny materiał. Albo może jakaś mieszanka jest, wiecie. Naturalne się bardzo szybko zmechacą od tyłka, a jeszcze nie daj Boże, jak ktoś ma pierdziawkę po kapuście, to już koniec. O Jezus, znowuż coś powiedziałem. No, kochanie. Czy ja mogę być kiedykolwiek poważny? No dokładnie, skup się na wyciąganiu z szywek, a nie o pierdzieleniu o głupotach, no. Jestem chory i mam prawo mówić co chcę. Oj, facet chory i znowu się lament zaczyna, tak? Umieram, mam 37 stopni, jestem w stanie krytycznym. Nie zniosę tego. Nie wiem, kobiety, czy wy też tak reagujecie na swoich facetów, jak są chorzy, mają 37 stopni właśnie gorączki. Dobrze, a kto przyniósł choróbsko do domu? No przyznaj się, zarazo. No samo przyszło. Samo przyszło, Ja No. to byłem zdrowy, dopóki ciebie nie poznałem. Z wiatrem przyszło. No z wiatrem to ty masz wiesz gdzie. Skończymy to nagrywanie zaraz. No i tak trzeba właśnie robić. Taka żmudna robota, ale naprawdę jak ktoś ma do wymiany obicie, tapicerkę, oczywiście mówimy o takiej prostej, przecież to nie jest fotel, tylko zwyczajne krzesło. Fotela to byśmy pewnie nie dali radę zrobić. Ja to w ogóle, witam się, miałam już w ręce 2 krzesła nowe, wiesz, takie co mamy normalnie, bo mamy jeszcze, oprócz tych mamy jeszcze 4 krzesła. A wiem, no I tak, bo do super, tego zestawu jeszcze tak, są... i w super kondycji. I tak mówię, jak nie znajdę materiału, to wezmę po prostu krzesła na podmiankę. Ale w ostatniej chwili poszłam na stryk, przekopałam tyle kartonów naszych i Bo jeszcze... to jeszcze z Anglii. Tak, jeszcze z Anglii. I jeszcze znalazłam właśnie w takich skrawkach, jak szyłam poduszki i jakieś tam inne pierdółki swoje, to właśnie ten skrawek materiału mi został. No i akurat chyba starczy na 2. Później będziemy robić podmianki, bo tutaj 6 krzeseł to nigdy w życiu nie wejdzie w tym mieszkaniu. No i i kupimy następne. No i wiecie, i tak można ratować. O, i ściągamy. Widzicie, to jest taka warstwa maskująca, żeby nie było widać tego, że to takie jest brzydkie. No i trzeba teraz ściągnąć to jest wszystko. Klaudii robota, to ja robiłam w Anglii. Tak to zrobiłam, tak. Mam nadzieję, że ta resztka materiału, która mi została, że mi starczy w tym momencie. O, ale fajnie, widzisz, nie muszę podważać już, bo to z materiałem wychodzi. Aha. Tutaj te narożniki są ostro pobijane. No i zaraz będziemy mieli wreszcie kulturę. Znowu będzie można niszczyć. No niszczyć, nie będzie wyglądało jak... Nie no, wiecie, żulernia jak diabli. No, nie na wszystko mamy czas i ochotę. Wiecie, tą gąbkę też można wymienić, ona jeszcze nam posłuży, ale no, tutaj nie. jest to. No przydałoby trochę się to, ale to już nie mam teraz w tym momencie. Jest taka dupo wygnięciona. No dobra, Nie, ale jeszcze że- da radę. Jeszcze Klaudia 20-30 lat posłuży. Nie kruszy się. No i widzicie, patrz jakie to było ładne na początku. No. Że Klaudia pokaże za chwilę materiał, jaki używaliśmy. No to naprawdę fajny mi się wydaje, taki naturalny. No widzicie, my tacy smarkani, zakatarzeni, to takie roboty się teraz dupowate znajduje w domu. Najważniejsze, żeby rano opitolić zwierzęta. Klaudia dzisiaj z Jeleniej Góry wróciła. Odebraliśmy auto, tam coś z klockami hamulcowymi popiskiwały, ale już zrobione. No chyba będzie dobrze, zobaczymy.
No a ja takie rzeczy. Właśnie tak ostatnio słyszałem, fajne artykuły się pojawiają, rozumiecie, w niemieckich, w austriackich gazetach. Na przykład o tym, że piszą Niemcy, że powinniśmy się wstydzić tego, że posiadamy dzieci. Także i to ten artykuł, nie pamiętam, mógłbym źródło podać, już nie chcę, zaufajcie mi na słowo tym razem, nie jest to takie istotne, ale próbują nam już wmawiać, że dziecko w dobie zmiany klimatu i tak dalej, to powinniśmy się wstydzić, że tak egoistycznie podchodzimy do sprawy. Wszystko jakby się składa na to, co my nieraz już mówiliśmy, że elity, czyli ludzie, którzy są nad ludźmi i za takich się mają, bo to nie ma co ukrywać, to są odklejeńcy. Ja też nieraz mówiłem o tym, że trzeba być kompletnie pozbawionym empatii, żeby nie widzieć ilości cierpienia, jaki oni powodują, bo pamiętajcie, że to oni nami zarządzają i trafia się kryzys i ups, jeju, nie wiedzieliśmy, ups, wszystko dla nich jest ups. Znaczy prawda jest taka, jak wszyscy płaskoziemcy, foliarze i teorie spiskowe mówią, że najpierw tworzą problem, później proponują rozwiązanie i go wprowadzają. No. A za to my zawsze płacimy. Także już widzicie, że ta depopulacja nie jest żartem. Depopulują nas metodami leczenia, zaleczania, chyba tak powinien powiedzieć, zaleczania, depopulują nas żywnością. Skandal wybucha przecież w Stanach. Zobacz, widzicie, jak my mamy, cały czas ktoś dzwoni. Przepraszam. To taka właśnie jedna z wielu ciekawostek. Pokazywali tą naszą, nie naszą, tylko panią polityk, tą taką blondynę, co tam w tej Unii siedzi i ona nam to piekiełko montuje z korporacjami. No to ja widziałem zdjęcie, ale to chyba mówiłem już na jakimś tym, że pani była bardzo tak zadowolona, że powiedziałbym, że my byśmy się bali takiego zadowolenia. Jak ja widzę kogoś, że ściskała się żeby to było jakby w całości, ściskała się z CEO Pfizera i po prostu ta jej radość mówiła to, kurde, mówiłam ci, że załatwimy i załatwili. No tacy właśnie ludzie, także ja nie wiem, dziwię się w ogóle, że jeszcze ktokolwiek wierzy tym politykom, no ale jak się okazuje mainstream, dużo osób nam pisze, że wiele się budzi i to jest prawda, właśnie takie, bo teraz akurat niemiecki przegląd i austriackich gazet mieliśmy, sobie tam posprawdzaliśmy u kogoś na kanale i to jakby dzięki tej osobie też to wiemy. No to może i ludzie się budzą, bo na pewno dużo osób ucieka na wieś, dużo ludzi sprzedaje swoje majątki w miastach, piszą w gazetach, że to po prostu mają dość. To jest to, co my wam mówimy, że te cały syf, co nam przedstawiają, to nie ma nic wspólnego z realnością. Oni chcą zamachu na naszą wolność, chcą depopulacji i doprowadzą do tego. Doprowadzą różnymi metodami, no, wbijając nam do głowy, że tylko jedzmy warzywa i robaki. To jest jedna, bankrutującymi służbami zdrowia, które nas nie leczą, tylko zaleczają, ale nigdy nie sprawdzają podstaw, słabym jakości jedzeniem, szczypawkami, różnymi rzeczami i doprowadzą do tego, co chcą doprowadzić, bo to właściwie jest pewne. Stresem, potworną ilością stresu, co nie? No i dużo ludzi właśnie ucieka i próbuje w ten sposób jakby chronić tą pozostałość normalności, bo to, co myśmy w ostatnim odcinku mówili o tej samowystarczalności, może to też nie do końca wybrzmiało, ale powiem wam, że do życia jest znacznie mniej potrzeba niż nam się wydaje. Ja myślę, że dużo ludzi, którzy nas ogląda, sobie zdaje z tego sprawę, ale nas jest i tak bardzo mało. Co nie? To jest jakiś promil, który uchowa się dłużej, ale no jest nagonka przeciwko ludziom. My jesteśmy z ludźmi z dobrymi sercami, bo to na tym to polega. My wierzymy z Klaudią, że wszyscy rodzą się dobrzy, tylko nie wszyscy rodzą się mądrzy, albo nie wszyscy chcą rozwijać swoją mądrość. Niektórzy po prostu są naiwni i naiwność wynika też z dobroci, ale no niestety jakby
lubimy, jak nam się podaje rękę, bo myślimy, że ktoś nam pomaga. Co nie? Nie zdajemy sobie sprawy, że rządzi nami skorumpowana, mafijna organizacja na każdym szczeblu, na nasze pieniądze, która dokłada nam ciężarów, mówiąc, że trzeba, bo walczymy o wolność, walczymy o Ukrainę, walczymy o Izrael, walczymy o normalność, z terrorystami. Przecież ci ludzie sami to wszystko tworzą. Ja myślę, że gdyby w ogóle nie było tych dzięciołów, były jakieś lokalne organizacje, bo wiadomo, że zawsze się znajdzie cwania, którego trzeba ukarać, no bo tak jest, że ludzie lubią jeździć na innych, złodzieje, mówię, co nie? Takie paskudy. Ale ludzie wspaniale by sobie bez tych odklejeńców dawali radę. Tylko że na najwyższych szczeblach, ja mówię już tacy ludzie właśnie, którzy chyba nie są ludźmi, bo nie mają już empatii i bardzo często się też o tym mówi, właśnie Dawid Icke i tak dalej, że to jest jakby, nie chcę to już brzmieć, ale to chyba są ludzko podobne istoty, czy tam jakieś istoty z ludzką twarzą, które po prostu inaczej widzą świat. I nie można powiedzieć, że oni są źli czy dobrzy, oni po prostu inaczej widzą świat, inaczej widzą nas na ziemi i właśnie wprowadzają te swoje prawa, no bo ja kompletnie nie mogę zrozumieć, że trzeba mieć tak dużo, żeby być szczęśliwym, że na przykład Buffett, nie wiem czy wiecie teraz, ma około 300 miliardów dolarów na swoim koncie w gotówce, bo tam wycofał się z akcji, bo uważa, że będzie krach. 300 miliardów dolarów ma jedna osoba, no i to jest dopiero połowa jego majątku, także, a Buffett ma w trylionach, Tesla ma w trylionach. Czy zdajecie sobie sprawę, że na giełdzie ta SP 500 jest, to jest 500 spółek największych na świecie i 7 tylko z nich ma chyba 50 czy 60% obrotów, czyli ten Google, Facebook, czy tam Meta chyba to jest teraz, Tesla, Apple, to wszystko amerykańskie. No dziwne czasy. I jakby, no to są kompletnie, i idzie to te wszystkie orwellowskie przepowiednie, te filmy, które widzimy, że jest śmietanka ludzi nami rządząca, no to jakby to się sprawdza na naszych oczach, my im ślepo wierzymy i jakby nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy coraz bardziej słabi, chorzy, ja też jestem chory, ale nie akurat z tego powodu. I jacyś tacy zdegustowani. Teraz ci wszyscy zieloni, co krzyczą, że my mordujemy zwierzęta, że to przez nas jest ocieplenie klimatu. Teraz takie badania zrobili odkrycie, że gdzieś tam bo jest ocieplenie klimatu, tylko nie przez nas, właśnie o to chodzi. I pokazali, że tam gdzieś stopniał lodowiec i wyobraźcie sobie, drogi rzymskie odkryli, które były 2000 lat temu wybudowane, także kiedyś też było ocieplenie klimatu. To jest dokładnie zasada księżyca, jak tam kiedyś ci kapłani, wiecie, modlili się, że Bóg będzie zły, padajcie na kolana, bo on coś tam i nagle księżyc zasłaniał słońce i wszyscy rany. Chyba to prawda. No jest to tak rzadko, że ludzie teraz w ogóle mają pamięć 15-sekundową. Także nie potrafią złotej rybki i nie potrafią kompletnie nie potrafią przez oglądanie telewizji, głupot i nie starania się, zapamiętywania przez ilość problemów jakie mają, przez życie jakie prowadzą, złe odżywianie, nie potrafią zapamiętać co było wczoraj, więc no jak można od nich wymagać, że on zdaje sobie sprawę, że połączy kilka kropek i nagle wyjdzie, nie no stary, to już było, no bo tak jest, że my lecimy w kosmosie, o tym też się mało mówi, ale my lecimy, nie dość, że wszystko się między sobą, Ziemia wokół Słońca tam miksuje i to wszystko lata, to jeszcze cała nasza galaktyka gdzieś tam w kosmosie się porusza, no i są to pewne energie, które wpływają tak, a nie inaczej i tyle. Dobra, ale sobie powiedziałem, czekam na Klaudię, na to ja kończę na chwilę i tak pewnie mnie wytnie. No, szefowa przyszła. Poczekaj, sprawdzam, wiesz, mi wystarczającą ilość zostawiłeś, ale widzę, że tak. No tak sprawdzałem, że Tak. Tu Wiesz, bo tutaj... z bokiem będziesz miała gorzej, kochanie. Ja pokaż. Bo wiesz, bo jest ile jest. No jest... Starczy. Tak. Bo wiecie, chcę tutaj zawinąć, oczywiście nie będę tutaj, jak to się nazywa,
Jak to, jak on się Strzywacz taki. Strzywacz, no ja bym powiedziała taker. Tapicerski, No strzywacz, nie, dobrze mówisz strzywacz, że po prostu zrobię taką małą lamówkę I to wystarczy. i po prostu to wystarczy. Teraz to najważniejsze jest, żeby to ładnie tutaj ponaciągać i te rogi tutaj zawsze z tymi narożnikami się trzeba po prostu troszeczkę ułożyć, ułożyć. No. No dobra, no to ja tyle. Czekaj, tylko wezmę tutaj obetnę, żeby jeszcze na jedno krzesło starczyło. Jeszcze tak wracając do tematu właśnie tych, co ja tam wcześniej prowadziłem. Na przykład my możemy się w Europie cieszyć, bo wyobraźcie sobie, że w Stanach jedzenie nie dość, że no właśnie nie mają takich regulacji jak u nas, typu anty-GMO, typu anty jakieś koloryzanty, że jedzą potworne rzeczy. Teraz afera za aferą wybucha internet, znowuż tam krzyczy, coś się dzieje, że ludzie są truci na potęgę. Przez to, że to jest generalnie mafia żywnościowa. No i o tym się wypowiada Kennedy, tam młodszy, ja nie wiem jaki on ma taki dziwny głos, ja też chyba kiedyś o tym wspominałem. Kochanie, Dawid, to Także wszystko to, co my mówimy... Ustaw się do kamery, bo tak mówisz, to Ale no ty tam siebie pokazujesz, A, bo tam, ciebie jest co pokazać, a ja tam to wyglądam jak pół dupy za krzaka. Nie przesadzaj, nie jest tak źle, no wiesz, Zda jesteś... się gorzej. Ty robisz, to jest konkretna robota, tutaj pokazuj. Nie stresuj mnie, bo teraz ja muszę sobie przypomnieć, jak ja to No tak robiłam. właśnie robiłaś. A dobra, czekajcie, ja mam zszywki tutaj. Masz, wszystko włożyłem Tak? ci, no Już tylko zobaczymy wsadziłeś? czy zadziała. No. Poczekaj, na razie sobie, wiesz co? Pamiętaj, tu się za bardzo pomylić nie da. Aha. Poczekaj, jeszcze Ale raz. mi zadziałało. Spokojnie, no bo ja włożyłem je dopiero, musi się ułożyć ten zszywacz. Radia już drugą poduszkę pierdziuszkę robi. Pierwszy siedzę. Dobrze. Widzicie, no to już trochę lepiej mi idzie, jest to mniej materiału tutaj wzięłam. Zawsze pierwsze koty za płoty muszę jakoś tak to człowiek chyba sobie przypomnieć. Nie pracuje się człowiek z tym na co dzień, więc no... Raz nie w ma życiu to takiej robiłaś wprawy. wcześniej. Raz w życiu to robiłam. Tak i no jakoś tak, no nie pamiętałam od czego zacząć, jak to ułożyć po prostu. Te rogi. Wiem, że to trzeba po prostu no, ponaciągać, a z drugiej I strony... złożyć jak jakąś paczkę, o, paczek ładnie już. No powiedzmy. No, tutaj właśnie. Nie jeden tapicer by był z siebie dumny. No ciekawa jestem, zaraz tutaj będą opinie. O, dobra, i teraz już mi pójdzie. Czekaj, muszę jakoś to sobie złapać, chociaż w jednym miejscu. Wiem, że właśnie ci tapicerzy, oni mają chyba, wiesz co, takie do podważania tutaj takie, nie śrubokręt, ale rozumiesz o co Zaciągania? chodzi? Do naciągania, że wkładasz tutaj, w tym momencie sobie materiał naciągniesz i sobie tak to ładnie wyprofilujesz. Na pewno coś, Ale wiem. coś takiego, ale no... Jak przy dywanach też. Tak. No ale ja nie mam i sobie Radzę bez tego. No. No wiesz, Nie ma co się bać. No, jak już robisz komuś za pieniądze usługę, A, no to no to wiecie, tak, to to musi już- być wszystko moim zdaniem Tak. tip-top. To jest amatorka, ale na niej się tak samo siedzi. A kosztuje tam trochę mniej. I fajna, wiecie, odskocznia. No zawsze coś innego się człowiek cieszy, że to jego robota. No cieszę, ale przede wszystkim wygląda już to inaczej, No. bardziej apetycznie. Do nas goście już przestali przychodzić, jak widzieli, jakie mamy te. Tak, bo wiedzieli, że nie mają na czym siedzieć. No to teraz będą przychodzić. No tak, no widzisz. Nie jest tak źle. Nasz living room ma gdzieś tak mniej więcej między 2 a 2,5 metra kwadratowego. Niż łazienka. Tutaj trochę, wiesz co, zobaczmy, jak muszę jakoś to złapać. I tutaj z tym narożnikiem jeszcze muszę coś tutaj pomodzić. Nie poddawaj się. Rana jakaś tutaj złapie ten narożnik. No dobra, no można powiedzieć, że cacy. Tutaj będzie Teraz trzymać. szmatka maskująca ten bubel. Bubel, sam jesteś bubel. Sam jest bubel. O, no i co? No i cacy, nie widać. Nie widać, mówię?
Dobrze. Okej, no i jest skończone. Gdzie to śrubki? No i tyle. Co nie? Tylko kolejny tak. tutaj ktoś... Dobra, to sobie teraz już dam tak. Proszę Super. bardzo. Teraz ty masz siedzisko, masz gdzieś siedzieć. No i co, nie wyszło tak najgorzej. No tutaj jeszcze można oparcie zrobić. No nie, zabieraj to. Aha, to jest akurat czyste. No, gangsta. Dobra, Super. skończmy to, bo to nuda. Tak.